Cześć, mam na imię Ewa. Jestem malarką. Dziękuję, że odwiedziliście mnie na moim kanale Za grosz talentu. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, w jaki prosty sposób można wykazać się kreatywnością. Do tego celu użyję kartonika. Mój akurat jest taki, wiecie, po kartkach papieru. Gdzieś tu się podarło, poniszczyło. Jakieś plamy. Jeżeli nie macie takiego kartonika, to może być na przykład kartonik po płatkach, ta szara strona, albo kartonik po proszku do prania, też to wnętrze takie szare. Ja użyję zwykłej gąbki takiej, wiecie, do mycia naczyń. Bardzo prosty temat. Trochę farby, takiej ciemno-niebieskiej. Tak sobie pomyślałam, że namalujemy zwykłe kwiatki, wiecie, coś prostego. Myślę, żeby gąbka, jak jest mokra, to daje nam taki fajny efekt takiego bomblowania. Myślę, że fajnie to wygląda. Spróbujemy zrobić taki efekt cieniowania w dół, czyli górę troszkę ciemniejszą. Może ku jaśniejszemu. Mam jeszcze jakieś inne kolorki farb. Nie jest to łatwe. O, może tak. O, jakiś inny niebieski. O, troszkę nam to fajnie się robi taki gradient. Nie używam rękawiczek, będę miała potem niebieskie takie smurfowe ręce, trudno. Jak nam trochę białego zostanie, to wiecie, to nie szkoła. Może zostać nam trochę białego, trochę takich szarych miejsc, trochę białej farby. Gradient to gradient. Może nawet spróbujemy jeszcze w taki sposób. Nie używamy bardzo dużo farby, szkoda zużywać sobie farbę. Nieźle, efekt, powiem, zadowalający bardzo. Wow, podoba mi się. Ok. O, zobaczcie, jak fajnie widać fragment, gdzie oderwałam taką karteczkę do góry. Super to wygląda. Dodatkowo powstała nam jakaś taka faktura. O, ale super. I cieniowanie super, ekstra to wygląda. Może teraz troszeczkę... Mam taką rozwodnioną farbę akrylową. Zobaczymy. Nie ćwiczyłam tego wcześniej. Na żywca. O, fajne, tak. Jakieś takie ślaczki zrobimy. Ok, o, nieźle. Ja używam, słuchajcie, takich desek do krojenia. Zlepiłam je farbą, jak on się nazywa? Papierem. Taśmą klejącą malarską. To mój pierwszy raz nagrywania filmiku, także bądźcie wyrozumiali. Nie jestem specjalistką od nagrywania filmików, więc wydaje mi się, że to chodzi bardziej o kreację, niż tutaj bycie elokwentnym. Może będę nagrywać bez dźwięku, najwyżej trudno. Tak sobie myślę, że przydałoby się nam odrobinę przyciemnić tą górę, żeby jakiegoś takiego nabrało to głębi. Odrobinę czerni. Wiecie, jak mi się kończą farby, to dolewam po prostu do nich wody i wykorzystuję. O, zróbmy troszkę taką ramkę może. Ale ekstra. I jeszcze takie bąbelki wyszły z tego. Gąbki. Wydaje mi się, że super to wygląda.
O. No musi to trochę teraz wyschnąć, więc ten czas, który nam tutaj będzie sobie schło, to może wykorzystamy teraz na zrobienie kwiatków. No, takie kwiatki zawsze dobry pomysł. To zawsze dobrze wygląda. To odłożę. Wcale, żeby malować, słuchajcie, nie trzeba jakoś specjalnie dużo miejsca. Wystarczy stół, w kuchni może być. Kartka papieru, o, może jakieś kwiatki namaluję. Takie wiecie. No, jakieś szczególne. Zwykłe jakieś są. Wydaje mi się, że nie wiem, czy jest do tego potrzebny talent. Takie kwiatki. Teraz je wytnę. Jak nie macie takiej zwykłej białej kartki papieru, bo jeszcze wasze dziecko nie ma plastyki, albo już nie ma plastyki, nie zostało wam nigdzie, to może być nawet kartka z zeszytu, kratka, serii, albo kawałek gazety. No też gazety to może wykorzystam do czegoś innego. No i tak sobie wiecie co, tak sobie myślę, że zawsze nam mówiono, no żeby malować, to trzeba mieć talent. Jak Van Gogh. Jak nie jesteś jak Van Gogh, to nawet się nie zabieraj za malowanie. Bardzo długo żyłam w takim przeświadczeniu. Wczoraj rozmawiałam z koleżanką, której córka miała do namalowania portret Słowackiego. Wiecie, portret, dziecko w podstawówce. No, ktoś to będzie oceniał w dodatku. Trochę takie przerażające, jak sobie myślę. Bo jeżeli nie malujesz przynajmniej 5 portretów dziennie, dobra, jednego, no to no jakim jesteś portrecistą? Początkującym. Ktoś ci za to postawi ocenę. Jeden nie, bo jeden to jest chyba za brak zadania, tak? No ale 2, bo zaliczyłeś. Miernie, bo miernie, ale zaliczyłeś. 3, 4, 5. 6 nie, bo to tylko nauczyciel, albo nawet niektórzy za moich czasów mieli takie myślenie, że tylko Bóg jest na 6. No więc taki uczeń od razu jest oceniany z tego, jak rysuje portret Słowackiego. Trochę mnie to przygnębiło, tak trochę na cały dzień wczoraj. Justyna, ta koleżanka, mówi, że no ona i córka to takie są bez talentu. Ale wiecie co, tak sobie myślałam, tak, dlatego powstał ten kanał. Dlaczego myślimy, że jesteśmy bez talentu? No właśnie dlatego, że ktoś nas kiedyś ocenił za taki portret Słowackiego. Ktoś nas kiedyś ocenił za naszą abstrakcję. Ktoś nas kiedyś ocenił za naszą kreatywność. I tak już nam potem zostało na całe życie. Czy to jest w porządku? Czy to nie powoduje, że później przez całe życie myślimy sobie, że jesteśmy kompletnie bez talentu? Moim zdaniem malarstwo to jest przede wszystkim praktyka. Zapomniałam o kleju. Malarstwo to przede wszystkim praktyka. Czyli ma to znaczenie talent? Po części tak. Ale talenty są różne. Natomiast jak robicie jakieś testy na skrzydłach mocy, czy galupa, czy jakieś inne, to czy jest tam taki talent jak umiejętność malowania? No nie. Talenty mogą być w komunikacji, interpersonalne, inne, ale nigdy nie ma talentu do malowania. Malowanie to jest proces, to jest kreacja, to jest radość tworzenia, to może być hobby,
To może być zawód. Mówię o malowaniu, bo ja maluję, ale oczywiście mieszkając tutaj w Sztokholmie poznałam całe mnóstwo osób, które kreują na różne sposoby. Tak, robią różne fajne rzeczy. W Polsce też jest mnóstwo dziewczyn gdzieś na rękodziełach, innych grupach wspaniałych, które robią piękne rzeczy. No więc to po prostu chodzi przede wszystkim o umiejętność kreowania, tworzenia. Może jeszcze coś dodamy. Wydaje mi się, że przede wszystkim jest chęć tworzenia czegoś nowego. Ja jestem osobą, która bardzo, ale to bardzo lubi widzieć natychmiastowo efekt swojej pracy. Więc malowanie jest to dla mnie taka forma wyrażenia siebie, ale też jakiejś takiej formy, nie wiem, terapii, relaksu. No, dla mnie to też jest sposób na życie. Ale wydaje mi się, że może to być po prostu taka forma odstresowania się wieczorem. Tak, gazetki to jest coś, co po prostu uwielbiam. Gromadzę tego bardzo dużo. I gazety, i śmierci, słuchajcie, bo junk journalist to taki proces tworzenia z tego, co macie dookoła siebie. Właśnie używanie kartoników, które normalnie by trafiły do śmieci, jak po płatkach. Tworzenie, zbieranie, naprawdę ja mam bardzo dużo różnych śmieci, na przykład po Raffaello te kółeczka. Często używam ich do obrazów, takich już na płótnach. Używam śmieci. Bardzo lubię techniką mieszaną, Media Mixed Art malować. No i tworzyć coś z niczego. Wydaje mi się, że to jest, to generalnie to przyświecało mi na początku tworzenie coś z niczego, ze śmieci. Szkoda mi było pieniędzy najzwyczajniej w świecie na jakieś drogie materiały, które pomagają w tworzeniu różnych kreacji. No i jak widzicie, kawałek tekturki, trochę papieru, no i coś nam się już tutaj zaczyna tworzyć. Ekstra, tu nam już trochę schnie, super to wygląda. Co byśmy zrobili? No może byśmy, taki mam ołówek gruby ale jak nie macie ołówka, słuchajcie, to świetnie sprawdzają się cienie do powiek. Do nadania tutaj takiego cienia. Wszystko to działa, można użyć zwykłych cieni do powiek, takich ciemniejszych, jak macie stare, w ogóle tanie. Słuchajcie, w tym sklepie Action, w sklepach z Pepco na pewno są jakieś takie po prostu tanie rzeczy, tak żeby zacząć, nie? Po prostu coś tworzyć z tego, co się też ma w domu, najzwyczajniej w świecie. Może spróbujmy to trochę, sprawdźmy jak się... O, zobaczcie, trochę wody i ołówek nam się... Super. Rozmoczył nam się troszkę ołówek, fajnie to wygląda. Druga strona. Nie wiem, czy wszystko widać. Pierwszy raz nagrywam, słuchajcie, jeszcze brak profesjonalnego sprzętu, nie będę ukrywać. Gdzieś tam telefon komórkowy. Ale co tam? W końcu to jest kanał bez talentu. Za grosz talentu, przepraszam. Nauczę się. Kanał bez spiny tak naprawdę. Chcę, żeby był prowadzony. Kanał, gdzie każdy może wrzucić temat. Ja spróbuję tym cienkopisem jakimś. Mokre jeszcze.
Dobra, zostawimy, żeby nam trochę podeschło. To może weźmiemy białą farbę i spróbujemy pomalować naszego kwiatka. O. Tak, jakiś pędzel, słuchajcie, to jest akurat pędzel do farb wodnych. To co za różnica? Co mamy, to używamy. Dzisiaj takie jest założenie, co mamy, to używamy. Wydaje mi się, że właśnie ma na celu pokazać, że możemy po prostu zacząć kreować. I to jest najważniejsze, zacząć kreować. Bez wymówki, po prostu działaj, rób. Możesz to robić. Wczoraj na grupie amerykańskiej dla artystów ktoś zadał pytanie, kto ocenia, czy jakiś obraz jest ładny, czy nie. Czy to ocenia artysta, czy kupujący. Mówi się, że ile ludzi, tyle opinii. Wydaje się, że w przypadku artystów malarstwa jest dokładnie tak samo. Ile ludzi, tyle opinii, tyle się będzie, coś się komuś, jednemu jakiś obraz się będzie podobał, innemu nie. No i co na to poradzimy? To znaczy, że mamy nie malować? To znaczy, że nie możemy tym wyrazić siebie, bo komuś się nie podoba? To jest po prostu czyjaś opinia. Wydaje mi się, że zostało nam tak właśnie z tej szkoły nieszczęsnej, gdzie nauczycielka plastyki, po prostu miała za zadanie ocenić nasz portret Słowackiego. Zawsze się zastanawiałam, czemu nie pokaże swojego. Nawiasem mówiąc, rozmawiałam wczoraj z moją przyjaciółką, która ma galerię tutaj w Sztokholmie. No i mówi, no wiesz, mówi, portret to przecież jest sama matematyka. A większość artystów, bardzo dużo osób mówi, że oni nie są, że matematyka to nie oni, tak? Oni nie lubią matematyki i idą na studia humanistyczne, do szkół humanistycznych, bo nie lubią matematyki, a okazuje się, że nawet jeżeli chcesz być artystą, to matematyka jest niezbędna. Zamalowałam sobie trochę tutaj tym białym, więc spróbuję to. No. A niech będzie, że tak miało być, nie? Też się zastanawiałam, czy to jest ok dzielić się jakimś procesem tworzenia właśnie. No ale już nieraz się wystawiałam na oceny krytyków różnych w galeriach właśnie na przykład. No i to mi nie przeszkadza. Tak jak mówię, ocena, czy coś jest ładne, czy nieładne. Jednym się coś podoba, innym nie. Jedni rozumieją Picasso, inni nie. I jadą na przykład do Muzeum Picassa i mówią, Jezus, co to ma być? Wszyscy znamy Picasso z jakichś tam kilku jego dzieł, tych najbardziej popularnych, a jedzie się do muzeum, widzisz tam wszystko. Cały jego często proces tworzenia, jego ścieżkę. Czy to jest ładne, czy brzydkie? Mój mąż miał różne zdania na różne jego dzieła. No ale jest uznanym artystą. Ktoś uznał, że jego dzieła są warte, tak? Tak samo jak Banksy. Przecież Banksy używa do swoich dzieł szablonów. Ma talent czy nie ma talentu w związku z tym, skoro używa szablonów? Prawda? No więc, czy jest potrzebny talent do tworzenia? Może wcale nie. Może po prostu wystarczy taki background, który mamy ze szkoły, gdzie już coś wiemy, już coś poznaliśmy.
jak łączyć barwy. Zobaczcie, jaki fajny. Nie wiem, czy to widać, ale takie fajne nam tutaj wyszły cieniowania i bąbelki od tej gąbki. Myślę, że to jest super. Pudły. Znowu się ścieniowałam. Tak. Kiedyś będę mieć profesjonalny sprzęt. Może będzie wtedy lepiej widać i słychać. Teraz mam jak mam. Może tutaj troszkę damy, żeby ten kwiatek miał jakąś formę. Ekstra, co by było, jakbyśmy sobie tutaj jeszcze troszkę dodali. Tak, w mojej misce już woda jest niebieska, więc mamy tutaj troszkę niebieskości, ale wydaje mi się, że to doda nam troszkę uroku tą brudną wodą halo pędzlu. Oj. Jedno wycieram, drugie robię. No coś mi tutaj nie do końca wychodzi z tą ramką taką, jaką bym chciała. Słuchajcie, wzięłam tutaj eyeliner. Mówiłam, korzystamy z tego, co mamy. Nie musimy specjalnie zakupów robić. Wcale nie. Eyeliner był dodawany do jakichś gratisów, do tuszów do rzęs. Kiedyś gdzieś tam. No, nie używam. Nie używam, więc mogę użyć do czegoś innego. A dodajemy po prostu trochę wyrazistości. No, trochę nam tu klej mało trzyma. No ale przecież to jest za grosz talentu, nie? Więc wiecie. Zwykły szkolny klej. Ok, doklejamy. Tu nam się biała farba paćka. No to może troszkę nikt nie musi wiedzieć, co tu jest napisane, nie? Też możemy spróbować trochę nadać, przysłonić tekst, bo on nie jest tutaj niezbędny na przykład. Super. Super nam to wygląda. Tutaj jeszcze nie mamy obramowanego. Ja leworęczna jestem, jakoś tak wygodniej mi jest z tej strony. No nie trzeba. Nie wiadomo jak dużo energii. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No i troszkę tutaj jeszcze weźmiemy tego.
Mhm. Okej. Całkiem, słuchajcie, ten pomysł tutaj z zasłonięciem trochę tego tekstu. Moim zdaniem fajnie to wygląda. Dobra. To co, jak mamy kwiatek, to może mieć jakiś środek. Załóżmy, że to będzie stokrotka. Taka stokrotka, nasza stokrotka. Okej. O, nabiera kształtu kwiatka, nie? Tak, to była jakaś taka plama, nie wiadomo po co. Normalnie nie lubię, jak mi się włosy od pędzla. A, no i ja mam jeszcze taki, słuchajcie, fartuch na sobie, ponieważ mam zwyczaj wycierania rąk o ubrania. Także nie polecam, zwłaszcza przy farbach akrylowych, dlatego że po prostu mam dużo ubrań, których już nie da się farby sprać. Jak ktoś ma jakiś patent, to bardzo proszę, bo ja nie mam patentu. Mam kilka fajnych bluzek, które po prostu upaćkałam farbą. No i niestety nie do odzyskania. Tak mnie czasami nachodziło, wiecie, no właśnie, tak jak mówię, wcale nie musicie mieć pracowni, specjalnie się szykować, ubierać, przebierać, po prostu nachodzi Was na malowanie. Chcecie coś wykreować, coś stworzyć, poczułyście jakąś potrzebę silną zrobienia czegoś fajnego, to po prostu róbcie. To jest właśnie najfajniejsze w tym tworzeniu, w kreacji, żeby po prostu robić. Żeby dzielić się swoją kreatywnością ze światem. Jednym się spodoba, innym nie. To nie ma znaczenia. Naprawdę, nie ma znaczenia, czy komukolwiek się to będzie podobało, ma się podobać Wam. Ma to być też taka Wasza forma ekspresji, wyrażenia siebie. Jedna moja koleżanka, malarka Sylwia, powiedziała, że najpiękniejsze obrazy tworzy, kiedy ma dość, kiedy jest zmęczona, kiedy jest w największym dołku, kiedy ma jakiś dramat. Wtedy tworzy najfajniejsze obrazy. Ktoś by powiedział, że jak to jest możliwe? No właśnie tak, bo obrazy to jest emocja, to jest Wasza dusza, to jest to, kim jesteście. Ja mówię o obrazach, bo ja maluję, nie? I dlatego tak się do tego odnoszę, ale są osoby, które na przykład rzeźbią, które wyplatają makramy z papierowej wikliny i inne rzeczy i po prostu one, to też jest ich wyrażenie siebie, nie? Coś naprawdę niezwykłego i potrzebnego nam tak naprawdę. Możemy powiedzieć, no ale ja nie mam czasu. No ale dlaczego nie masz czasu? Ja na przykład czasami maluję i oglądam swój ulubiony serial. W tym samym momencie, że tak powiem. Dlaczego nie? Może trochę złota dodamy? No, jakieś takie tworzenie. Obraz. Coś byśmy może tutaj coś potworzyły. Coś tutaj nam brakuje, nie? W tym obrazie jeszcze tutaj. To jeszcze nie jest to, co chcieliśmy uzyskać. Może damy kropeczki w środku kwiatka. O, trochę, żeby jakoś
jakąś fakturkę dodać jeszcze. Całkiem nieźle to wygląda. Dodajemy warstwy. Generalnie warstwy to jest w malarstwie coś bardzo ważnego. One dodają głębi. O, może trochę nawet więcej, ale ekstra. Generalnie w tworzeniu chodzi o to, żeby czuć, żeby to nam sprawiało frajdę. Czyli tak jak mówię, możemy oglądać swój ulubiony serial nawet i coś malować, bo to jest czas dla nas, a możemy słuchać audiobooka i wtedy też malować. Możemy spędzać czas ze swoimi dziećmi. Jeśli macie dzieci, z wnukami. Kreatywny czas. Ja nie spędzałam czasu z babciami, prawie ich nie znam. Jedna już nie żyje. Ale tak sobie wyobrażam, że oprócz pieczenia ciastek, robienia pierogów, to można z dzieciakami coś pokreować, póki jeszcze chcą. O, dzieciaki współczesne to tak różnie z tym kreowaniem. Może właśnie tak mi się nasunęło, wracając do początku filmu, że może właśnie to jest, jeżeli ktoś na przykład dostawał słabe oceny na plastyce, jemu się wydaje, że on po prostu nie umie, nie potrafi malować. To nie jest jego w ogóle bajka. Bo dostawał 3. Ale ja myślę, że każdy z nas może malować. Każdy z nas może kreować. Każdy z nas może być artystą swojego życia. Każdy z nas może przyozdobić dom swoimi dziełami sztuki, tworzonymi przez siebie. Każdy z nas może po prostu się zachwycać i tworzyć. Jeśli nie macie eyelinera, to możemy użyć tutaj naprawdę zwykłego ołówka. Albo lubicie swój eyeliner. Ja swojego niekoniecznie, więc dlatego go użyłam. Natomiast, myślę, że użyję ten ołówek, może żeby dodać jeszcze jakiegoś czegoś. Na przykład dodamy tutaj może trochę jakieś kropki, złote kropki. Dobra. Nie wiem, czy to dobrze widać. Mówię, ja nie jestem profesjonalistą. Uczę się dopiero w YouTube. Zróbmy coś nieoczywistego. Dodajmy złotych kropek. Jeśli chodzi w ogóle o inwestycje jakieś takie na malowanie, to na przykład ja zrobiłam fajne zakupy w Lidlu. Któregoś razu się okazało, że są jakieś tanie płótna, tanie farby, tanie pasty do tworzenia takich efektów 3D. W kolejnych filmikach będę się z tym dzielić, bo naprawdę uważam, że wcale nie trzeba na początek wydawać dużo pieniędzy na to, żeby zacząć. Bo może w ogóle Was to nie będzie ciągnęło do tego, nie? Może wcale nie będziecie chcieli tak spędzać swojego wolnego czasu na malowaniu. Może wcale, może nie macie nawet tych pieniędzy, tak? No bo to jednak byłaby jakaś inwestycja na początek. Jak nie macie złotej farby, to użyjcie jakiejkolwiek generalnie, na przykład żółtej, tak żeby taki kontrast był, bo na razie mamy biały, czarny, niebieski, trochę żółtego w tych płatkach, w tych środkach tych kwiatków, więc pomyślałam sobie, że ja dodam złoto, bo mam złoty, tak? Natomiast jak Wy nie macie złotego, to na spokojnie można zrobić takie żółte. To są takie
powstają takie wypukłe kropki. Uważam, że to jest strasznie fajny efekt, taki trochę 3D. Bo dlaczego nie? No i używam do tego końcówki ołówka, tak, bo to łatwo zmienić, bo wystarczy natemperować z powrotem ołówek i ten kolor nam, i ta farba nam się ściągnie. Łatwe to do zrobienia jest dzięki temu. I tak jak mówię, może się okazać, że wcale nie będziecie chcieli malować, że to nie jest wasza pasja i będziecie szukać swojej innej ścieżki artysty, drogi artysty, ścieżki artystycznej. Natomiast ja lubię malować, mnie to rozpręża. Nie wiedziałam też, że mogę tyle gadać, jak maluję. Zawsze to robiłam w ciszy. Okazuje się, że mogę gadać. Nie wiem, czy to jest ciekawe, co mówię. Na razie gadam. Jeżeli będziecie chcieli, żebym poruszała jakieś konkretne zagadnienia. Nie będą to lekcje plastyki, chciałam tylko zauważyć, tak, że nie będzie tutaj historii sztuki, nie będzie tutaj jakichś takich wywodów nauczycielskich. Ja nie jestem nauczycielem. Nie jestem nauczycielem plastyki, zwłaszcza. Jestem po prostu sobie tworzę. Jestem malarką, nie nauczycielką plastyki. W związku z tym ja po prostu sobie robię, tworzę. I o tym ma być mój kanał. O tym, że za grosz talentu nie mam, ale robię. Bo kto ma nam powiedzieć, czy my mamy talent, czy nie? To ma się podobać nam. Właśnie o to chodzi, że to nie chodzi o to, żeby zacząć od razu od wystaw sztuki, tak? Swojej wystawy prywatnej w galerii sztuki. Tylko chodzi o to, żeby mieć radość tworzenia. To działa odprężająco. To działa rozstresowująco. Można powiedzieć wręcz terapeutycznie. Co nam tutaj może nie wyjść? Sami decydujemy, czy coś nam wyszło, czy nie wyszło. Sami decydujemy, jaki efekt chcemy osiągnąć. Ja chcę osiągnąć dzisiaj efekt tworzenia. Po prostu. Nie mam żadnych oczekiwań do tego obrazu. Obrazka. Po prostu chcę tworzyć obrazek na potrzeby pierwszego mojego filmu na YouTube. Umówmy się, za grosz talentu. Ale mam nadzieję, że przyniesie Wam to frajdę. Generalnie do następnego odcinka, jeżeli będziecie chcieli brać w tym udział, to zapraszam do zbierania śmieci przez cały tydzień. Różnych śmieci, wiecie. Zawsze mój mąż i mój syn się pytają, czy coś jest do wyrzucenia. Ja zbieram dużo różnych dziwnych rzeczy. Na przykład jak zjem Raffaello, to zbieram i złotka, i te kółeczka takie brązowe. Tak samo zbieram gazety, jak widzicie, jakieś, nawet niekoniecznie je kupuję, czasami po prostu gdzieś się napatoczą, ktoś chciałby wyrzucić, znajomy, gazetę, to wejdźcie sobie do domu. To jest fajny temat. Można gazetę, jak widać, w różny sposób wykorzystać. I można mieć niezłą zabawę, niezły fan później, tworząc właśnie z resztek tak naprawdę. Oczywiście ja nie widzę w kamerce, czy wszystko jest ok, ale dodajemy trochę kontrastu.
I jesteśmy już przy końcu tego naszego dzieła dzisiaj, naszej kreacji. Jak widzicie, ja tak naprawdę użyłam 3 kolorów podstawowych: niebieski, w zasadzie 2 niebieskie, tak, biały i żółty. Można trochę złotego użyć, jak ja. I nic więcej. Ołówek. No, zostawmy to. Dziś zostawmy. Dzisiaj pierwsze zajęcia, pierwsza lekcja bez talentu. Wystarczy na dziś. Pierwsze nagranie moje. Mam nadzieję, że będziecie tutaj zaglądać. Moim celem jest, żeby te nasze spotkania były w języku polskim, żeby to przynosiło nam frajdę, radość z tworzenia przede wszystkim. Zapraszam do następnego.